Większość ludzi przychodzi przez życie według tego samego jednego schematu. Szkoła, studia, praca na etacie. I nie robimy tego dlatego, że chcemy to robić, tylko dlatego, że wszyscy to robią. Problem polega na tym, że ten schemat nie został zaprojektowany z myślą o naszej wolności, o naszym szczęściu, o naszym poczuciu spełnienia. On został zaprojektowany, aby tworzyć pracowników. Dosłownie. W tym filmie pokażę Ci kilka powodów, dla których ja zdecydowałam, że praca od 9 do 17, aż do emerytury nie jest dla mnie. I nie chcę tego. I po prostu nie chcę się na to zgodzić. Wierzę, że są to rzeczy, o których warto być świadomym teraz, a nie za kilka lat, kiedy się obrócisz i spojrzysz na swoje życie i pomyślisz: robiłem wszystko, tylko nie to, co mnie ekscytuje. Jedyne, co robiłam, to pracowałam i każdy dzień wyglądał tak samo. Hejka, jestem Mali. Moim celem jest budowanie życia, w którym na łożu śmierci nie będę myślała, że żałuję, że tego nie spróbowałam, żałuję, że tego nie zrobiłam. Nie chcę przejść przez życie na autopilocie, po prostu robiąc to, co nam system mówi, aby robić. Jeśli czujesz się podobnie, to powinnaś zasubskrybować i rozejrzeć się po tym kanale. Zanim zaczniemy, wiem, że muszę coś szybko sprostować. Tak, istnieją ludzie, którzy pracują na etacie i są szczęśliwi. Kochają ludzi, z którymi pracują, kochają to, co robią, kochają to, jaki mają wpływ na świat. Jeśli jesteś jedną z tych osób, to super i ja się bardzo cieszę z Twojego powodu. Ale prawda jest taka, że większość ludzi nie czuje spełnienia w pracy. A jeśli kliknęłaś w ten filmik, to jest bardzo duża szansa, że jesteś jedną z nich. Pierwszy powód, który zresztą według mnie jest najmocniejszym powodem, dlaczego uważam, że system pracy nie został stworzony z myślą o naszym szczęściu, o naszym dobru, o naszej wolności, jest to, że ten system dosłownie został stworzony do tworzenia pracowników. Dzisiejszy model pracy został stworzony w około 1760 roku, podczas rewolucji przemysłowej, przez wielu właścicieli fabryk, przemysłowców. I jego celem nie było stworzenie teraz spełniających karier dla ludzi. Jego celem była maksymalizacja i wydajność produkcji. Fabryki potrzebowały ludzi, którzy pracują w tym samym czasie, wykonują konkretne zadania, są przewidywalni, których łatwo jest zastąpić. Potrzebowali zorganizowanej siły roboczej, a nie kreatywności ludzi. I model szkolny również później został dopasowany dla celów przemysłu. Siedzimy w jednym miejscu, wykonujemy konkretne zadania, mamy przerwę, kiedy dzwoni dzwonek. To miało przygotować ludzi do pracy w fabrykach, w biurach. Problem polega na tym, że świat się zmienił. Mamy inne możliwości, inną technologię, a ten system praktycznie wcale się nie zmienił. I jest on stworzony po to, aby większość ludzi stała się pracownikami i została pracownikami aż do wieku emerytalnego. Dla kobiet około 60 lat. Nie został on stworzony po to, aby ludzie się czuli spełnieni, szczęśliwi, tylko po to, aby system działał. Po to, abyś wykonywał zadania. Nie po to, abyś myślał po swojemu i tworzył coś swojego, co Cię spełnia. No i dobra, to by było na tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że Cię przekonałam. Nie no, żartuję. Powód numer 2. To jest to wielkie kłamstwo, że praca od 9 do 17 to jest po prostu 8 godzin. Po prostu pracujemy tylko 8 godzin dziennie. Każdy, kto pracuje od 9 do 17 dobrze wie, że to wcale tak nie wygląda. Twój dzień zapewne wygląda tak. Budzisz się o 8, zaczynasz się już szykować do pracy, 8:30 jedziesz do pracy, jesteś tam na 9 i siedzisz aż do 17, jeśli jesteś w takiej firmie, która faktycznie szanuje te godziny i nie musisz teraz siedzieć do 18, 18:30, 19. Więc uznajmy, że faktycznie o tej 17 wychodzisz. Zanim dojedziesz do domu, się ogarniesz, jest 18. I teraz tak, pomiędzy 18 a 22 masz 4 godziny. Ale te 4 godziny przemykają przez palce i to nie na przyjemność, nie na rozwijanie swoich pasji, tylko przychodzisz do domu, musisz teraz coś ugotować, musisz zjeść, musisz się umyć, musisz zrobić pranie. Jeśli chcesz pójść na siłownię, to już wtedy naprawdę musisz mieć każdy swój dzień zaplanowany co do minuty, bo inaczej to nie wyjdzie. No i nagle okazuje się, że praca wcale nie zajmuje 8 godzin, tylko 10, 11 godzin z Twojego dnia. A jeśli patrzymy na dobę jako 16 godzin, a nie 24, bo według mnie to 8 godzin snu trochę nie ma sensu tego wliczać w dobę, bo nie jesteśmy nawet świadomi, że żyjemy, kiedy śpimy, tak? Plus bez spania umrzemy i tyle, więc jeśli nasz dzień tak naprawdę trwa 16 godzin, a 10, 11 z tego jest związane z pracą, to ta praca nie zajmuje 8 godzin, tylko większość Twojego dnia. A jeśli zajmuje większość Twojego dnia, to zajmuje większość Twojego życia.
Kolejnym powodem jest to, że oddajemy kontrolę nad swoim czasem. To jest jeden z tych chyba największych powodów, dla których naprawdę nie chcę pracować na etacie. Nie wyobrażam sobie, że ja oddaję decyzję o moim życiu dla obcej osoby, dla mojego szefa. Wyobraźcie sobie to, że macie na przykład baby shower waszej przyjaciółki, wasza przyjaciółka ma córeczkę i organizuje imprezkę i chcesz tam pójść, ale musisz się zapytać obcej osoby: hej, czy mogę wziąć wolne? I twoje te takie bardzo ważne momenty w życiu są kompletnie uzależnione od tej osoby, która nie zna cię. Nie zna cię personalnie, prywatnie. Nie obchodzi ją twoje życie. Co ich obchodzi, to jest to, jak twoja obecność bądź nieobecność wpłynie na wyniki w pracy. Na jakieś cyferki w Excelu. Na przykład w moim przypadku, to się wydarzyło jakieś 2 tygodnie temu, widzieliście to w moim vlogu zresztą. Chciałam zawieźć mojego chłopaka na lotnisko, ponieważ wyleciał do swojego kraju, aby przedłużyć wizę i nie ma go teraz tutaj przez kilka dobrych tygodni. I nie wyobrażam sobie nie móc zawieźć mojego chłopaka na lotnisko z powodu, że jakiś Excel musi być wypełniony albo jakieś zamówienie musi być zrobione. Zamówienie, które robi 1000 osób dziennie. Zamówienie, które masy ludzi może zrobić. Zamówienie, które jeśli ja bym się zwolniła, to w przeciągu jednego dnia by mnie zastąpili i ktoś by zrobił to zamówienie. A wiecie, czego 1000 osób nie może zrobić? Zawieźć mojego chłopaka na lotnisko. No nigdy tego nie pojmę, że możesz mieć pieniądze, możesz mieć możliwość, możesz mieć okazję i ktoś obcy decyduje, że nie. Nie masz prawa na życie, praktycznie. No i nagle naprawdę zaczynam się zastanawiać, czy serio tak ma nasze życie wyglądać? Czy serio, is this all it's about? 4. powód to jest sufit zarobków, bo on istnieje. Ten system jest dopracowywany, update'owany pod względem tego, w jakich czasach żyjemy i jest specjalnie zrobiony tak, matematycznie przeliczony, aby utrzymywać każdego z nas pracującymi aż do wieku emerytalnego. Jest stworzony tak, abyś pracował i mógł przeżyć, ale nigdy tak naprawdę, abyś nie mógł przestać pracować. No i do tego dochodzi to wielkie kłamstwo, które nam sprzedają. Że jak już przejdziesz na emeryturę, to będziesz się w końcu cieszył życiem, że nie będziesz chciał pracować. A najczęściej jest tak, że dochodzimy do tego wieku 60 lat i ani nie mamy wystarczająco czasu, ani wystarczająco energii, ani fizycznie nie jesteśmy w stanie robić tych wszystkich rzeczy, które chcielibyśmy zrobić. Więc ja, decydując się na pracę na etacie, muszę rozumieć to, że najprawdopodobniej w 95% nastawiam się na to, że będę pracować do wieku 60 lat. Bo nie będzie momentu w międzyczasie, że będę miała wystarczająco pieniędzy, aby móc przestać pracować i aby mnie było stać na życie. Więc dojdę wtedy do tych 60 lat i będę miała emeryturę, na której, bądźmy szczerzy, one nie są takie duże. I pewnie też ledwo będziemy wiązać koniec z końcem. I też problem jest taki, że ludzie biorą emeryturę jako gwarancję, że to się na pewno wydarzy. Słuchajcie, wystarczy, że jedna rzecz się zmieni. Typu nie będziemy mieć wystarczająco dzieci w Polsce. I kto będzie nam za te emerytury płacił? Moim zdaniem z biegiem czasu praca na etacie i emerytura to nie jest gwarancja. To po prostu niesie ze sobą coraz większe ryzyko. Kiedyś tak było, kiedyś ten system bardziej działał z czasami, w których żyjemy. Ale to już tak nie działa, to już tak nie jest. Mój 5. powód jest taki, że ten styl życia zabiera Ci energię na wszystko inne. Tak jak już o tym rozmawialiśmy. Jak najprawdopodobniej wygląda Twój dzień? Kończysz pracę, wracasz do domu, jest 18, musisz ugotować, zjeść, umyć się, przebrać, zrobić pranie, wyjść z psem na spacer i zaraz jest 22 i idziesz spać i jutro robisz dokładnie to samo. Kiedy masz mieć czas, aby nawet odkryć, co Ciebie interesuje, wypróbować czegoś innego, sprawdzić swój potencjał, swoje umiejętności, odkryć to wszystko. I najgorsze jest to, że to jest wszystko przemyślane. Ten system jest specjalnie tak zrobiony, abyś miał wystarczająco energii, aby Ci zostało wystarczająco energii, abyś się zregenerował, ale nie wystarczająco energii, abyś mógł zacząć myśleć w swój sposób i spróbować zrobić coś swojego i zbudować coś własnego. I może teraz tego słuchasz i czujesz, że nie chcesz spędzić całego swojego życia pracując na etacie, ale jednocześnie nie wiesz, co Ciebie interesuje, co chciałbyś robić.
I mam dla Ciebie jedną radę. To może zabrzmieć dziwnie, ale im mniej wysiłku wkładasz w znalezienie odpowiedzi na to pytanie, tym łatwiej ona przyjdzie. Już tłumaczę. Natalie Dawson, chyba tak się wymawia jej nazwisko, jest bardzo znaną i taką successful przedsiębiorczynią, współzałożycielką Cardone Ventures. I ona kiedyś, oglądam jej filmik, powiedziała coś takiego ciekawego, że jeśli chcesz przegonić wszystkich i być lepszym niż reszta, musisz się skupić na tym, aby mieć momenty, kiedy się nudzisz. Powiedziała, że jej najlepsze pomysły przychodzą, gdy się ona nudzi. Więc ona upewnia się, że ma momenty w swoim tygodniu, kiedy po prostu będzie się nudzić. I o tym samym mówi profesor Harvardu Arthur. Mówi on o tym, że gdy się nudzimy, to aktywuje się w naszym mózgu pewna sieć neuronowa, która jest odpowiedzialna za kreatywność i za nowe pomysły. Prawda jest taka, że większość ludzi dziś non-stop konsumuje jakieś treści. Jak nie TikTok, to Instagram. Jak nie Instagram, to podcast. Jak nie podcast, to YouTube. A jak nie YouTube, to nawet czytanie książki. Oglądanie wiadomości. My idziemy na spacer i słuchamy podcastu. Pijemy kawę i siedzimy na telefonie. Ale nasz mózg potrzebuje chwili ciszy, żeby stworzyć własne pomysły. Pomyśl o tym w ten sposób. Masz lodówkę. Jeśli Ty do tej lodówki ciągle wkładasz jedzenie i nowe produkty, ale nigdy nic nie wyjmujesz i niczego nie gotujesz, to ta lodówka po prostu się będzie coraz bardziej przepełniała. I tak samo jest z naszą głową. Jeśli ciągle wkładasz do niej nowe rzeczy, nowe informacje, to Twój mózg nie ma chwili, żeby nawet wykorzystać te informacje i ugotować jakiś z tego pomysł. Bądź wyobraź sobie rozmowę pomiędzy Anią i Martą. I Ania mówi bez przerwy. Nawet nie robi sekundy oddechu. Marta nie może się odezwać, nie może nic powiedzieć. I właśnie tak samo jest z naszą głową. Jeśli my bez przerwy do niej mówimy, ciągle konsumujemy treści, to nasz mózg nawet się nie może odezwać i się przebić. Dlatego jedną z takich najlepszych, praktycznych rzeczy, które możesz wyciągnąć z tego filmiku, to jest to, że dzisiaj bądź jutro skup się na tym i zwróć na to uwagę. I pójdź na spacer bez słuchawek. Wypij kawę z rana, bez patrzenia się w telefon, bądź w telewizję. Miej momenty, kiedy po prostu nic nie robisz. Jesteś w autobusie, nie siedź na telefonie, rozejrzyj się. Siedzisz w kawiarence, nie patrz w telefon, rozejrzyj się. Najlepiej przez ponad 15 minut. Tak mówił profesor z Harvardu przynajmniej. I słuchaj, jeśli to wszystko powoduje, że czujesz się dziwnie i tak niekomfortowo, bo jest to dziwne, kiedy tak człowiek usiądzie i nic nie robi, to czujesz się niekomfortowo. Ale to tylko udowadnia, że system, w którym dorastamy, jest specjalnie stworzony tak, żeby dla nas takie rzeczy były niekomfortowe. My nie mamy wystarczająco energii ani czasu, aby praktykować taką nudę. Więc kiedy ona się w końcu wydarza, to czujemy się niekomfortowo, nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. I to jest okej. 6. powód, dlaczego wiem, że nie chcę pracować na etacie, to jest to, że kobiety nie funkcjonują jak maszyny. Różnica pomiędzy kobietami a mężczyznami jest taka, że hormony mężczyzny praktycznie resetują się w przeciągu 24 godzin. Kobieta za to, jej hormony resetują się najczęściej w przeciągu 28 dni. Pomyśl o tym w ten sposób, że faceci są bardziej jak słońce, wschodzą i zachodzą 24 godziny, to jest dokładnie ten sam cykl. Kobiety są bardziej jak księżyc, który ma różne cykle, różne fazy i w przeciągu miesiąca mamy tygodnie, w których mamy dużo energii, mamy dużo inspiracji, dużo pomysłów, a są tygodnie, w których po prostu musimy odpocząć. System pracy oczekuje od nas dosłownie takiej samej produktywności każdego dnia. A my jako kobiety po prostu z natury takie nie jesteśmy. Ostatni powód jest taki, że moim zdaniem największe ryzyko jest żałować czegoś na końcu naszego życia. Gdy jesteśmy młodzi, mamy takie założenie, że jeszcze wszystko przed nami, że mamy tyle czasu i nie doceniamy, nie widzimy tej wartości tego czasu, ponieważ myślimy, że mamy go tyle. Tak zawsze jest, że dopiero kiedy coś tracimy, to zauważamy jego wartość. Więc gdy będziemy mieć te 60 lat i się zorientujemy, że już bliżej nam się ten czas skończy, niż bliżej nam do tego czasu, kiedy się urodziliśmy, to zaczynamy zauważać, jak ważny jest każdy nasz dzień. Jeśli przez kolejne 10 lat robisz dokładnie to samo każdego dnia, to nagle się zorientujesz, że minęła dekada Twojego życia i każdy dzień wyglądał praktycznie tak samo. Ja wiem, że ja nie chcę takiego życia i zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby tak moje życie nie wyglądało. Natknęłam się kiedyś na taki cytat na Pinterestie
I teraz bardzo, bardzo często z niego korzystam, kiedy muszę podjąć jakąś ważną decyzję, albo się zastanawiam, no i co dalej, albo debatuję, co powinnam zrobić. I brzmi on tak: jeśli Twoje życie byłoby filmem i byłabyś główną bohaterką, co by teraz widownia krzyczała w ekran, żebyś zrobiła? I ja wiem, że w moim przypadku widownia nie krzyczałaby teraz: dawaj, idź do pracy, idź do tej pracy o 9:00, kończ o 17:00, każdego dnia tak samo. To jest to. Zrób to, będzie super się to oglądało. You're gonna have fun. No nie, nigdy. Moja intuicja mi tego nie powiedziała. Kocham to pytanie właśnie dlatego, ponieważ ono tak bardzo szybko wchodzi prosto w naszą intuicję, w nasz gut feeling. Pobudza to takie dziecko, pobudza to takie nasze prawdziwe pragnienie. Szybciej niż gdy zacznie wchodzić cała logika i strach i co inni pomyślą a co się powinno zrobić. Tak samo miałam z YouTube'em. Słuchajcie, ja przez lata wiedziałam, że chcę spróbować YouTube'a. Jest to coś, co po prostu, chcę to zrobić, chcę to spróbować. Ale jakoś minęły lata, zanim zaczęłam. I w pewnym momencie miałam taką sytuację, że wyobraziłam sobie życie, w którym nigdy nie zaczęłam nagrywać na YouTube'a. I ogarnęło mnie takie uczucie, że ja wiedziałam, że jeśli ja tego nie spróbuję, to nie będzie miało znaczenia, co moi znajomi pomyśleli, co moje przyjaciółki powiedziały, co moja rodzina o tym myśli, co nowi ludzie albo obcy ludzie, którzy oglądają te filmiki, powiedzą w komentarzach. To nie będzie miało znaczenia. Co będzie miało znaczenie, to to, że ja będę na moim łożu śmierci i pomyślę, że kurde, nigdy tego nie spróbowałam. Kto wie, co by się wydarzyło? Tak bardzo bym chciała się dowiedzieć. I dosłownie tylko mnie złapało to uczucie. Miałam jeden filmik już zedytowany, zedytowany kilka miesięcy temu. Weszłam na YouTube'a, wstawiłam filmik. I to jest zresztą ten mój pierwszy filmik. I teraz co? Nie wyobrażam sobie życia bez YouTube'a. Nie wyobrażam sobie życia, w którym tego nie spróbowałam. Naprawdę nie byłabym szczęśliwa. Więc co by miało znaczenie? To, że prowadziłabym życie tak jak większość ludzi? I większość ludzi by się komfortowo ze mną czuła? Czy to, że prowadzę życie w sposób, który mnie spełnia? Nie mówię teraz, że każdy jutro już teraz powinien rzucić swoją pracę. Ale jeśli pomyślisz o ludziach swojej pracy, którzy są 10, 20 lat przed Tobą i myślisz sobie, że chciałabym mieć ich życie, chcę do tego dążyć, to świetnie. Ale jeśli się tak nie czujesz, a najprawdopodobniej nie, skoro oglądasz ten filmik, to oznacza, że naprawdę warto jest się zastanowić i coś zmienić. Jednym z momentów, w którym naprawdę poczułam taką różnicę w mojej perspektywie na temat życia, na temat pracy, na temat takiej naszej nawet rzeczywistości i codzienności w Polsce, był mój powrót z USA do Polski. I nagrałam o tym filmik i mówię tam o tych 10 różnicach, które zauważyłam pomiędzy Stanami a Polską i właśnie zmieniło to mój pogląd na Polskę i moją dosłownie rzeczywistość, gdy jestem w Polsce. Więc jeśli tego filmiku jeszcze nie oglądałaś, to koniecznie go obejrzyj teraz.